Spoko, luz. Bardzo tak, no. Ja mam bardziej taką energię, więc się uspokójcie, nie? Jakby... Mam nadzieję, że będzie dobrze, nie? Mam nadzieję, że będzie tak dobrze, jak myślicie, że... Ale może nie być. Generalnie po prostu jakby... Nie wiem, ktoś już był na występie, coś się powtórzy, coś się nie... Niskie oczekiwania kluczem do sukcesu, o to mi chodzi. Ja ogólnie mam wrażenie, że dużo osób mnie zna, bo widziało program Pół Człowiek, Pół Główek i miało takie, oj Boże, to jest taki niesamowity program, on tak naprawdę robi z siebie debila, jest mega inteligentny i po tą maską idioty tak naprawdę... To był fart. Ja ogólnie czuję, że jestem bez formy, nie? Takiej ogólnej formy, także czuję, że cały czas coś mnie wychodzi, cały czas mam pod górkę, cały czas... Ostatnio wyjebali mnie z domówki. Wyjebali mnie z domówki, to jest tak upokarzające, to jest tak kompromitujące, to jest jedno z najgorszych, zwłaszcza jak to twoja chata. Ja nie wiem, czy ktoś był tutaj kiedykolwiek wyjebany z domówki, czy ktoś może zaklaskać, jeżeli ktoś... Nikt, ani jedna osoba? Nikt nigdy nie był wyjebany z domówki. Ja nie wiem, czemu was uczę klaskać teraz, ale... Tak chuja, nigdy was nie zaprosili. Mnie wyjebali. Za co? Za drzwi. Nie. Mnie wyjebali, bo okazało się, że szczanie do zlewu i śpiewanie Boriksona nie przystoi na wieczorze gier i zabaw. I ja nie kumam całego konceptu, ja nie kumam całej idei wieczór gier i zabaw. Kto w ogóle chodzi na wieczory gier i zabaw? Po co w ogóle są wieczory gier i zabaw? Albo gry, albo zabawa. Ja nie gram w gry dla zabawy. Ja gram w gry, żeby wygrać. Ja nie znoszę tych ludzi. Tych ludzi, którzy mają takie, czy mogę dobrać jeszcze jedną literkę? To będę miała takie super słowo. Dobierz 10, wypierdalaj. Potrójna premia, nikt cię nie kocha. Ja nie znoszę tych ludzi. Tych ludzi, którzy mają takie, pograjmy w pokera, ale bez pieniędzy. Co? Chcesz grać w pokera bez pieniędzy? To jest tak, jakbyś grał w bierki z kimś, kto nie ma rąk. Ta gra nie ma sensu. Ja się tylko dobrze bawię, jak ktoś wszystko przegra, nie? Się za bardzo wkręcam w gry, nieważne jakie, po prostu za bardzo się wkręcam. Ostatnio na przykład ze znajomymi graliśmy w Monopola i wylosowałem kartę idź do więzienia, więc zacząłem wszystkich cwelić. Miałem takie, co kurwa grypsujesz? Co jest frajerze? Łap za 10 będziesz kisiu u góra na kociągu, a ty co się kurwo śmiejesz? Patrz, co już powiedziałem. Po czym mnie wyjebali. Okazało się, że takie zachowanie nie przystoi w domu starców i... Ja nawet nie lubię Monopola. Ja wiem, że to nie jest ważne w tym segmencie, ale chcę, żebyście o tym wiedzieli, to jest z dupy. Jak beznadziejną grą jest Monopol, że nawet nie ma Monopola w monopolowym. O co chodzi? O co chodzi? To jest mój ulubiony rodzaj stand-upu, nie? Taki stand-up, który tylko i wyłącznie polega na takim, wiesz... Ostatnio byłem u wulkanizatora i nie było tam wulkanów. O co chodzi? O co chodzi? Nic więcej, nic dalej, tylko tyle, nie? Cała godzinka takiego stand-upu to by było spełnienie moich marzeń. I po prostu, wiesz, ostatnio byłem w drogerii i tam było tanio. O co
chodzi? O co chodzi? Nie ma nic, tylko tyle, jakby... Nie ma... Ostatnio bolało mnie kolano, poszedłem na kolanoskopię i miałem tak, o co chodzi, o co? Nawet nie wiem, o co chodzi, nie? Albo zauważyliście, że w miejscu dla niepełnosprawnych nie ma niepełnosprawnych, tylko są same samochody? Ja bym się wkurwił na ich miejscu, nie? Gdybym ja siedział na wózku, to bym tylko tam siedział. Bokiem na zasadzie wypierdalaj, to moje miejsce, nie widzisz, Stachu? O co chodzi? Nie wiem, ja się cieszę, że moja praca nie jest ważna. Ja się cieszę, że obiektywnie moja praca nie jest ważna. W sensie, jak ja spierdolę, to nic złego się nie stanie. Jak ja spierdolę, to co, jakby 300 osób w Gdańsku będzie miało gorszy wieczór. Czuję, że nie jesteście do końca sojusznikami tej tezy, ale jakby obiektywnie to nie jest ważne. Tak obiektywnie jakby nigdy nie będzie sytuacji w restauracji, że ktoś krzyknie: o mój Boże, dziadek umiera! Czy jest tu jakiś komik? Bo śmiech to zdrowie, nie wiem, jakby... Masz jakiś żart o gównie? Dziadek kochał żarty o gównie, weź mu powiedz jakiś. Obiektywnie moja praca nie jest ważna. Są ludzie, którzy mają odpowiedzialną pracę. To jest dopiero odpowiedzialność. Ja na przykład ostatnio dowiedziałem się o ratownikach WOPR-u. Kojarzycie WOPR? Jest tu ktoś z WOPR-u? Mamy kogoś z WOPR-u? Jest ktoś, kto coś ma związanego z WOPR-em? Ktokolwiek, cokolwiek? WOPR? Nikt? Coś? Nie? Okej. Pozwolę sobie opowiedzieć ci tak. WOPR. Wodne, ochotnicze, pogotowie... Przez chwilę zapomniałem, co to jest Przez moment miałem takie... Wodne, Pogotowie ratunkowe powstało, bo ludzie często topią się w wodzie. Rzadziej w innych substancjach. Nie ma czegoś takiego jak czop. Czekoladowe ochotnicze pogotowie ratunkowe. Nie ma czegoś takiego, że ktoś się topi i ma takie: o nie, topię się! Miam, 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 miam. Nie ma tak. Jest tylko WOPR, które powstało, bo ludzie jak się topią, to panikują i próbują zatopić osobę, która próbuje im pomóc. Tak jest skonstruowany ludzki organizm. Próbujemy zatopić osobę, która próbuje nam... Nie ma tak z innymi rzeczami. Nie ma czegoś takiego, że jak miałeś wypadek samochodowy i się ockniesz, to twoja pierwsza myśl po przebudzeniu to: rzuć mi te kluczyki, dojadę tą pielęgniarkę. Ale jak się topisz, to panikujesz. Dlatego jak ja zawsze widzę, że ktoś się topi i ma takie: o nie, topię się! Panikuję! To ja zawsze krzyczę: do brzegu! Do brzegu! Bo ludzie jak się topią, to też strasznie pierdolą, nie? I teraz ratownicy WOPR-u mają za zadanie uratować taką osobę. To jest bardzo niebezpieczny zawód. Ja znam ratownika, co utonął. W długach, bo źle płacą, ale... Ich pierwszym zadaniem jest podpłynąć do takiej osoby i ją uspokoić. Czy ktoś wie, jakie jest podstawowe narzędzie ratownika, żeby uspokoić osobę w wodzie? Pięść! To poprawna odpowiedź. Sorry, podnieciłem się za mocno, ale tak. I brakuje czasownika. Domyślam się, że chodzi ci o uderzenie pięścią, nie to, że podpływasz i masz takie: żółwik! Nie, jakby... Trzeba uderzyć taką osobę, tak jest. Trzeba uderzyć taką osobę, trzeba podpłynąć i uderzyć taką... Ale! Czasem nie dasz rady uratować osoby. Czasem nieważne, co zrobisz, nie dasz rady uratować. Czasem jest za zimna woda, czasem są prądy morskie. Wtedy musisz wzywać elektryka. On najebany, herbatę z prądem pije, dzwonisz, nie ma kontaktu, później przyjeżdża, każe ci druta ciągnąć. Patologia z tymi elektrykami. Chodzi mi o to, że czasem nie dasz rady uratować osoby, nieważne co zrobisz. Więc może dojść do sytuacji takiej, że będziesz sobie szedł promenadą i nagle zaczniesz krzyczeć: o mój Boże, topi się, topi się! I ktoś powie: kto? I powiesz: ser na mojej zapiekance.
Ale później powiesz, mój Boże, tam też osoba się topi. Czy ktoś może pomóc tej osobie? I ktoś powie, ja! I ty będziesz miał takie, dzięki Bogu, jest tutaj ktoś z WOPR-u. I on zacznie biec do wody i ty będziesz miał takie, mój Boże, ale on szybko biegnie. Dzięki Bogu, że on tak szybko biegnie. On biegnie do wody, zacznie płynąć, ty będziesz miał takie, mój Boże, ale on szybko płynie. Dzięki Bogu, że on tak szybko płynie. On podpłynie do tej osoby, zajebie jej strzała na pysk. Po czym wróci. I ty będziesz miał takie, co się stało? On ci powie, próbowałem wszystkiego. Zajebałem mu 3 razy i poszedł na dno, zanim zdążyłem go uspokoić. Szczerze, to ja nie wiem, czy on się topił, czy się wierzgał, ale... Niepotrzebnie założyłem kastet, jakby... Nie odklepał balachy, o chuj ci chodzi, jakby... Chodzi mi o to, że trzeba pomagać. Zawsze trzeba pomagać. Zawsze trzeba... Problem jest taki, że ludzie nie do końca wiedzą, jak pomagać. Często nasza pomoc jest wykorzystywana, często nasza pomoc odnosi przeciwny skutek. Wszyscy na przykład mówią, o, WOŚP tak wspaniale pomaga. O, tylu dzieciakom pomógł WOŚP, ale WOŚP jest niesamowity, ale WOŚP jest fenomenalny. Znowu zebrał tyle pieniędzy, ale jesteśmy fenomenalni. Znowu zebraliśmy tyle pieniędzy, ale WOŚP jest niesamowity, znowu zebraliśmy Kiedy tym dzieciakom w końcu, kurwa, styknie? Bo my co roku dajemy i dajemy, a one co roku mają takie więcej. Rozpuszczone bachory, w dupach się poprzewracało. Ja bym je odciął. Od pieniędzy, nie od maszyn, nie? Jakby... Czuję, że nie wszyscy weszli w ten tunel beki. Czuję, że nie wszyscy poszli dalej, jakby... Ja tego nigdy nie kumam. Właśnie ludzie przychodzą na stand-up i mają takie, nie, z tego nie może, nie będziemy się tak śmiać. Ja wpłacam na WOŚP, to nie jest śmieszne, to jest... To nigdy nie kumam. Ostatnio miałem akcję, że po występie podeszła do mnie kobieta. W wieku dziewczyny, więc to była dziewczyna. I zareagowała, jak niektórzy z was, na ten żart. Podeszła do mnie po występie i miała takie mi. Nie można tak żartować. Mi. Jestem urażona. Mi. Nie można tak żartować. Mi. Ja wam nie mówię, co mówiła, ja wam mówię, co słyszałem. Mi. Jestem urażona. Nie można tak żartować. Jestem urażona. I ja miałem takie... No i chuj. Co ja mam z tym zrobić? My bardzo często myślimy, że jak jesteśmy urażeni, to znaczy, że mamy rację. To, że jesteś urażony, nie znaczy, że masz rację. W sensie, ja na przykład jestem urażony, jeżeli ktoś kładzie ser i szynkę na jednej kanapce. Bo dla mnie ser traci smak i szynka traci smak i moim zdaniem to jest z dupy kanapka i większość z nas robi tą kanapkę tylko i wyłącznie z przyzwyczajenia, bo zawsze się robiło kanapkę z serem i szynką, ale na dobrą sprawę, jak się nad tym zastanowić, miał być 2 sery, 2 szynki, 2 kanapki, to lepiej zrobić z podwójnym serem i podwójną szynką, a nie mieszać. Ja wiem, że większość z was się na mnie teraz patrzy i ma takie, Piotrek, co ty pierdolisz? Ja wam po prostu mówię, że można być urażonym i nie mieć racji. Chociaż to jest zły przykład, bo i mam rację i słusznie jestem urażony. To jest z dupy kanapka. Kanapka z serem i szynką jest najgorszą kanapką świata i nie rozumiem, po co ją robimy. Nie pasuje do siebie ser i szynka w żadnym... Chyba że ser jest ciepły. Jak jest ser ciepły, to absolutnie rozumiem, ale wtedy to nie jest kanapka, tylko zapiekanka i zapiekanka pasuje ze wszystkim. Można do tego użyć cebulę, ananas i nawet szynkę i będzie do siebie pasować. Ja też boję się krów. Bo one są zrobione z mięsa, produkują ser. I ja tego nie rozumiem. I przez fakt, że tego nie rozumiem, to jestem urażony. Ale to, że jestem urażony, nie znaczy, że mam rację. W sensie, to są tylko żarty. To są tylko żarty. Moja opinia nie jest ważna. Ja nie lubię ludzi, którzy myślą, że ich opinia jest ważna.
Mnie wkurwia to, że teraz żyjemy w czasach, gdzie pytamy się celebrytów o ich opinię na temat spraw, o których oni mają pojęcia i jeszcze jesteśmy obrażeni ich opinią. Na chuj my się ich w ogóle pytamy, na chuj celebryci w ogóle dają swoją opinię. Ja też zdaję sobie sprawę z tego, że jakby ja wypowiadam swoją opinię na temat tego, żeby nie wypowiadać swojej opinii, jednocześnie podważam swoją opinię, ale jednocześnie o to mi chodzi, moja opinia jest chuja ważna, dokładnie o to mi chodzi. Kumacie? Jakby, że po prostu... Ostatnio na przykład była kontrowersja z Pudzianowskim. Nawet nie wiem, czy to śledziliście. Była jakaś tam akcja, że Pudzianowski coś powiedział na temat uchodźców i wszyscy mieli takie, jak on mógł tak powiedzieć? I ja mam takie, jak ktoś go mógł o to kurwa spytać? Dlaczego my się pytamy? Dlaczego my się pytamy? Dlaczego my się pytamy Pudzianowskiego o jego opinię na temat uchodźców? Dlaczego oczekujemy od niego, że on będzie rozwiązywał politykę spraw zagranicznych 4 różnych państw? Dlaczego Pudzianowski miałby wiedzieć cokolwiek, kurwa? Jego cała kariera polega na tym, że on podnosi rzeczy. To jest typ, który potrafił podnieść coś, czego ty nie byłeś. I podpowiedź to nie była książka, okej? Jakby... Ja nie rozumiem, na chuj w ogóle zadajemy mu to pytanie. Dlaczego? Gdyby pytanie brzmiało... Ilu uchodźców podniesiesz? To miał takie absolutnie pytanie do niego. W przeciwnym wypadku żadnych innych. Ja coraz bardziej boję się wypowiadać swoje opinie. Bo jakby czuję, że coraz więcej osób przywiązuje do niej wagi. Ja jestem skrajnym debilem. I co więcej, czuję, że moje opinie są coraz bardziej radykalne i ja boję się je wypowiadać. Boję się, że zostaną źle zrozumiane. Boję się, że ktoś jakby pójdzie za mną, jakby myśląc, że ja... Nie wiem. Między nami... Ja coraz bardziej rozumiem Hitlera. Czy ktoś jeszcze tak ma? Nikt, ani jedna osoba, dzięki Bogu, okej? Bo mi po prostu chodzi o to, że zacząłem się uczyć niemieckiego, nie? I go lepiej rozumiem, bo jakby... W Białymstoku klaskali, nie? Jakby... Zaczęło się, co? Białystok to jest najbardziej rasistowskie miasto w Polsce, to żebyście nie mieli. Białystok kiedyś się nazywał po prostu Stok. Jakby... Ja jestem skrajnym debilem. Moja opinia nie powinna być ważna. Ja regularnie zapominam, gdzie zaparkowałem. Co jest dziwne, bo ja nawet nie mam samochodu, więc jakby... Ja jestem skrajnym debilem. Poza tym, ja też sobie nie radzę. To proszę... Nie! Ja nie potrzebuję waszych braw litości, to jest jakby... To jest najlepszy żart, jaki w życiu napisałem i... Wasza opinia tego nie zmieni. No, ja musiałem sobie odświeżać ten żart, bo była pandemia. I w pewnym momencie na kartce po prostu miałem napisane poza tym i poza było podkreślone i miałem takie, o chuj mi chodzi. Nie jest tak, że jak były pandemie, to ja zmądrzałem. Nie? To też nie było tak, że były lockdowny, to ja sobie poczytam książkę. Ja podczas lockdownu miałem akcję, że mój ziomek do mnie zadzwonił rano, żeby się ustawić na imprezę kolejnego dnia. Po czym się zdrzemnąłem i poszedłem do niego tego samego dnia. Bo jak się okazało, w mojej głowie, jak się zdrzemnę, to mija doba. Więc ja zapukałem do jego drzwi, on się pyta, co tu robisz? Ja mówię, no już jest jutro. On mówi, nie, jest dzisiaj. Mówię, wiem, ale ustawiliśmy się wczoraj. Mówi, nie, ustawiliśmy się dzisiaj, jest dalej dzisiaj. Ja mam takie, to znaczy, że dzisiaj było wczoraj, czy jutro jest dzisiaj? O chuj ci chodzi. On mówi, nie, jest dalej dzisiaj, jutra nie ma. Ja mam takie, jak to jutra nie ma? Bonda, żeś się naoglądał? Oczywiście, że jutro jest. On mówi, nie, jest dalej dzisiaj dalej trwa. Ja mam takie, coś wczorajszy jesteś, to? Co się u ciebie dzieje? On mówi, nie, jest dalej dzisiaj dalej ma miejsce. Ja mam takie, jakiś dzień tygodnia? Mówi, środa. Ja mam takie, przyszła czy zeszła?
Po czym odszedłem, bo okazało się, że to złe drzwi, ale... Staram się być mądrzejszy. Staram się być, przynajmniej tyle, przynajmniej staram się być mądrzejszy. Problem jest taki, że jest ciężko być mądrzejszym, jest ciężko śledzić to, co się dzieje, jest ciężko chłonąć te wszystkie informacje, jest za dużo informacji. Jest za dużo informacji, nie wiadomo, co jest prawdą, nie? Niektórzy mówią, że jest 10 000 zakażeń, inni mówią, że jestem cfelem, co je gówno. Nie wiadomo, w co wierzyć. Ale jestem prawie przekonany, że nie ma 10 000 zakażeń, nie? Staram się śledzić to, co się dzieje na świecie. Staram się ogarniać, przynajmniej tyle, przynajmniej ogarniać to, co się dzieje na świecie. Ale obiektywnie jest coraz ciężej. Ja ostatnio próbowałem obejrzeć wiadomości i nie dałem rady. Nie potrafiłem dotrwać do końca. Nie potrafiłem zobaczyć całości, nie potrafiłem, była zła informacja, gorsza informacja, nie potrafiłem dotrwać, nie byłem w stanie zobaczyć całości, nie byłem w stanie ja też nie obejrzałem pierwszego sezonu, nie? Więc ja nie kumam tych postaci. Ten nie lubi tego, bo ten mu brata zabił w samolocie, kurwa, kiedy to było? Piotrek, nie możesz tak żartować, jestem urażony. No i chuj, nie ma żadnego znaczenia. Nic się nie zmienia. Nie ma nic później. Dla mnie wiadomości powinny się zaczynać tak jak Gra o Tron. Dla mnie wiadomości powinny się zaczynać od takiego po prostu... W poprzednim odcinku Karzeł z kuszy zabił dziwkę. Kozak! To mogę oglądać. A oglądasz wiadomości i wiadomości są przekazywane w coraz głupszy sposób. Jest coraz głupszy sposób przekazywania informacji. Ja nie mówię o tych informacjach, o których teraz myślicie. Ja mówię o wszystkich informacjach. Wszystkie informacje są przekazywane w... Mi na przykład z liczbu tego wszystkiego, co się teraz dzieje na świecie, wyskoczył nagłówek, był nagłówek, gdzie było napisane w Kanadzie odkryto nową jaskinię. Naukowcy powiedzieli, że ma 130 metrów głębokości i że Statua Wolności by się w niej zmieściła. Bo wiedzieli, że jak powiedzą, że ma 130 metrów głębokości, to naszym pierwszym pytaniem będzie: no dobra, kurwa, ale co się tam zmieści? Ja nie rozumiem, czemu w ten sposób musimy przekazywać informacje, czemu zawsze musimy bezcześcić liczbę jakimś beznadziejnym opisem, który nic nie wnosi do sprawy. To są zawsze takie opisy w stylu: Adele schudła 40 kilo. To tyle, ile ważą 2 20-kilogramowe worki ziemniaków, więc nie możemy się w ten sposób porozumiewać. Jak to będzie wyglądało za parę lat? Podejdziesz do typa i się spytasz: ty, ile masz wzrostu? Pół drzewa! A to chłop jak dąb, to ja. Poza tym, co to znaczy, że odkryli nową jaskinię? Na jakiej zasadzie odkryli nową jaskinię? Wszystkie jaskinie są odkryte, nie możesz odkryć nowej jaskini, ta jaskinia już tam była, mamy Google Mapsa, mamy wszystkie... Nie możesz odkryć jaskini, jakby tak... Co kurwa, kołdra na niej była? Nie możesz odkryć jaskini. Nie może być sytuacji takiej, że ja będę sobie szedł krupówkami z ziomkiem i mu powiem: ty, widzisz tą górę? Na co on powie: o kurde. Rzeczywiście. Na co ja powiem: no. Ja ją odkryłem. Się nazywa Góra Szumowskiego. Ma 1000 metrów wysokości i 300 jednookich bocianów by się tam zmieściło, gdybyś... Informacje są przekazywane w coraz głupszy sposób. Jest najbardziej jest widoczne, jak gdzieś na świecie są upały. Jak gdzieś na świecie są upały, jest zawsze to samo. Wychodzi dziennikarz na ulicę i po prostu mówi: mój Boże, ale jest gorąco! Mój Boże, ale jest gorąco! Jak na przykład były upały we Francji. Pamiętacie, jak były upały we Francji? 3 lata temu były upały we Francji. Był dziennikarz, który wyszedł na ulicę, jak każdy, i po prostu mówił: mój Boże, ale jest gorąco! Nic gorszego
się już nigdy nie wydarzy. Tak mówili 3 lata temu we Francji. Jakim się croissant, kurwa, roztopił. To jest jakby... Mój Boże! Mon Dieu! Pain au chocolat, ulala. Nie wiem, jakby... Był dziennikarz, który wychodził na ulicę i krzyczał: mój Boże, ale jest gorąco. I podchodzi do przechodnia, który akurat stoi, więc jest przechodnim pytanie filozoficzne. Ktoś do przechodnia i mówi: mój Boże, ale jest gorąco. I ty podpowiada: mój Boże, ale jest gorąco. I dziennikarz wtóruje: mój Boże, ale ja się na to patrzę i mam takie kurwa. W tej Francji chyba jest gorąco. Ale nie kumam jak bardzo, dopóki dziennikarz nie zada pytania, które zawsze zadaje w tej sytuacji. Czyli mówi gorąco, 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 potem mówi: no dobra, ale w skali 1 na 10 jak gorąco ci jest? I typ zawsze odpowiada 10. I ja mam takie: na chuj ta skala! My już mamy skalę temperatur. My już ogarnęliśmy skalę temperatur. 300 lat temu Daniel Fahrenheit się urodził. I miał tęgą rozkminę. Miał tęgą rozkminę. Bo się ustawił na randkę z dziewczyną. I ona powiedziała: będzie zimno czy ciepło? I on powiedział: nie wiem, ja zakładam bluzę. Ona powiedziała: to ja założę garsonkę. Ja takie... W piździe to mam. Załóż co chcesz, zrób z tym chłopczykiem co musisz, ale po prostu bądź o 18 pod fontanną, bądź punktualnie i będzie git, nie? I wskazał na nadgarstek, jak podawał godzinę. Mimo, że nie było wtedy jeszcze zegarków. Był po prostu typ obok w pokoju, który miał taki kurwa zegar na dłoni, dojebany pomysł. I tak powstały zegarki, prawdziwa historia, no. Więc on powiedział: widzimy się o 18 pod fontanną, zadzwoń do mnie. I ona przyszła pod fontannę. I od razu było źle, bo ona wyglądała zupełnie inaczej niż na obrazach, nie? W sensie... Wtedy nie było Tindera, nie? Wtedy był po prostu typ, który chodził z obrazami i ty miałeś takie... Nie. Nie. O, ta mi się podoba. I tam były takie opisy pod tymi obrazami. Były takie opisy w stylu, co ma napisane pod tym obrazem? I tam były takie opisy w stylu: trzymam sekret, nie puszczam farby. Nie. Więc ona przyszła i widać było, że jakby ten obraz był malowany 3 lata wcześniej na wakacjach w Egipcie i dużo się zmieniło. Na domiar złego ona zaczyna całą rozmowę od: zimno mi. I on ma takie: kurwa mać! Wymyślam skalę temperatur. Ten system na ciuchy nie działa. I ona zadała pytanie: ale co to jest skala temperatur? Ludzkość i społeczeństwo nie miała wtedy jeszcze skali temperatur. To było jak najbardziej uzasadnione pytanie. Ona zadała pytanie: ale co to jest skala temperatur? Na co on jej po prostu odpowiedział: ja pierdolę, jak ty mnie wkurwiasz. Bo on był trochę patusem, nie? Jakby... O tym się nie mówi w książkach historycznych, ale jest mi to potrzebne do żartu, więc jakby... On powiedział tak: robimy tak, że 0 to będzie temperatura zamarzania wody, soli i salmiaku. I ona miała takie: a co to jest salmiak? I on miał taki: ja pierdolę, idź zbieraj puszki, żulico. Nie wiadomo co powiedział. Nie wiadomo co powiedział. Wiecie dlaczego nie wiadomo co powiedział? Bo nikogo nie obchodzi co powiedział. Bo wymyślił skalę temperatur. W końcu ludzkość miała skalę temperatur. Nic lepszego już nigdy nie powstanie. Melanż! Krzyknął świat. I świat poszedł melanż na 30 lat, bo nic lepszego już nigdy nie powstanie. Tak myśleliśmy. Ale po 30 latach na melanż bił się Anders Celsius. I Anders Celsius bił się na ten melanż i powiedział tak: słuchajcie, ja kocham skale są zajebiste. Nawet Jezus zasiał ziarno na skalę. Ale jest coś takiego.
Jest coś takiego, Celsjusz kontynuował, że nikt nie wie, co to jest ten salmiak. Więc ja proponuję zrobić tak, że po prostu 0 to będzie temperatura zamarzania wody i 100 to będzie temperatura wrzenia wody. I to chyba będzie dużo lepsza i prostsza skala. I wszyscy na niego spojrzeli i mieli takie... Melanż! Oczywiście, że tak mieliśmy, bo typ udoskonalił perfekcję. Zrobił coś, co wydawało się niemożliwe. Nic lepszego już nigdy nie powstanie. Tak myśleliśmy. Ale po 200 latach przyszedł Kelvin i wszyscy mieli takie: Kelvin, gdzie byłeś? I on powiedział: sam w domu. I Kelvin powiedział coś takiego. Kelvin powiedział: słuchajcie, jest coś takiego jak zero absolutne. I w tym momencie Daniel Fahrenheit miał takie: ty jesteś kurwa zero absolutne, ty frajer. Się najebał patos w chuj, trzeba było go wyprosić. Ponoć strzał do zlewu śpiewał Boriksona. Nie będę wchodził w szczegóły. Kelvin kontynuował. Kelvin powiedział, że jest coś takiego jak zimno absolutne. To znaczy, że zimniej być nie może i skala Celsjusza jest błędna, bo ona insynuuje to, że idziemy nieskończoność w dół i nieskończoność w górę, a powinniśmy zacząć od zera, to jest około minus 270 stopni Celsjusza, i iść tylko w górę i to będzie duża prostsza i dużo lepsza skala. I wszyscy na niego spojrzeli i mieli takie... Melanż! Oczywiście, że tak mieliśmy, bo typ udoskonalił perfekcję po raz drugi. Nic lepszego już nigdy nie powstanie. Tak myśleliśmy. Ale dopiero po 100 latach urodził się największy geniusz z nich wszystkich. Mój Boże! Ale było gorąco w tej Francji. Ale jakby nikt nie kumał. On był zwykłym dziennikarzem urodzonym na przedmieściach Paryża, miał tylko siebie i swoją kamerę, podszedł do przechodnia, powiedział gorąco, 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 po czym zadał pytanie: no dobra, ale w skali 1/10! Jak gorąco ci jest? I typ odpowiedział 10. I wszyscy wtedy wiedzieli, że jest w chuj gorąco. Bo skala 1/10 jest absolutnie najlepszą skalą. Powinniśmy tylko i wyłącznie używać skali. Skali 1/10, skala 1/10 ma 10. Nie można tak powiedzieć o żadnej innej skali. Ja ostatnio widziałem eksperta, który wszedł do studio i powiedział: zbliża się huragan, który ma 8 w skali Beauforta. Na co dziennikarka zadała pytanie: no dobra, ale ile to jest w skali 1/10? Siedem. Okazało się, że 8 w skali Beauforta to 7 w skali 1/10. Skala 1/10, najlepsza skala świata. Informacje są przekazywane w coraz głupszy sposób. Do tego zmierzam. Informacje są przekazywane w coraz głupszy sposób. I były próby naprawienia tego, zwłaszcza w naszym kraju. Były próby naprawienia mediów, cały czas trwają. Nie wiem, czy znacie 2 główne postulaty. One są mniej więcej, że trzeba opodatkować skurwysynów i niech mówią to, co im każemy. Czego wynikiem w zeszłym roku był protest mediów. Ja zdaję sobie sprawę, jak odległe to się dzisiaj wydaje. Zdaję sobie sprawę z tego. Ale rok temu to była jedna z najważniejszych rzeczy, jakie się wydarzyła dla nas, komików. Rok temu odbył się protest mediów. Ja przypomnę wam, o co chodziło. Rząd chciał opodatkować media, chodziło o wolność słowa. Chodziło o wolność słowa. Coś, co dla nas, komików, jest najważniejsze, jest kluczowe, jest jedyne, co mamy. To była w zeszłym roku nasza najważniejsza walka, bo to była walka, która nas bezpośrednio dotykała. Walka o wolność słowa. I pamiętam, jak moja dziewczyna weszła do mojego pokoju i mi powiedziała: Piotrek, nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj jest protest mediów. I ja miałem takie: czyli co, gaz i elektryczność? Wyszły na ulicę i protestują. Nie powiedziałem tak, ale... Czy powiedziałem tak, ale... Tego samego dnia, co był protest mediów, odpaliłem sobie radio. I nie wiem, czy pamiętacie, ale wtedy w radiu i w telewizji nie było żadnych programów. Tylko leciał komunikat, który mniej więcej brzmiał: dzisiaj walczymy o wolność słowa. Wolność słowa to jest filar demokracji. Ja taki: wow. Co za potężny komunikat. Później przyłączyłem na kolejną radiostację i to samo było. Wolność słowa to jest filar demokracji.
I kolejna radiostacja dokładnie to samo. Wolność słowa. To jest filar demokracji. Ale po jakimś czasie się zorientowałem, że ja właśnie słuchałem Radia Eski. W Radiu SK poleciał komunikat, że wolność słowa to jest filar demokracji. Ja jeszcze raz to powtórzę. W Radiu kurwa SK poleciał komunikat, że wolność... Ja mam wrażenie, że wy nie rozumiecie, co ja do was teraz mówię. W Radiu kurwa SK poleciał komunikat, że wolność słowa to jest filar... Ja dzień wcześniej słuchałem fragmentu Radia Eski, który po prostu brzmiał: hity, 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 non-stop hity, cały czas hity, chcesz nową piosenkę? To wypierdalaj, my mamy tylko hity, non-stop hity, bierzemy ci mózg, non-stop hity, a wcześniej reklamy, codziennie, niskie ceny, kup dzisiaj. To na chuj mam kupować dzisiaj, jak codziennie są niskie ceny? Hity, 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 reklamy, reklamy, reklamy. I dzień później leci komunikat, że wolność słowa to jest filar demokracji. W którym kurwa momencie Radio SK stała się naszym kompasem moralnym? Jak doszliśmy do momentu, że Radio SK zaczęła nam wyznaczać nasze moralne ścieżki? Dla mnie Radio SK i Radio Maryja to jest to samo radio. Są 3 piosenki na krzyż i Bóg wie, o czym oni pierdolą. Ale stało się. Radio SK stanęła po moralnej stronie debaty. Tego samego dnia, co był protest, włączyłem sobie wiadomości w TVP, żeby dowiedzieć się więcej. Nie wiem, czy pamiętacie pasmo z tego dnia, ale oni nic nie wspomnieli o proteście, ale powiedzieli, że mają rekordową oglądalność. Ja mam takie: możesz ich nie lubić, ale musisz ich szanować. Ja bym na maksa chciał mieć takiego przyjaciela jak TVP. Ja bym na maksa chciał mieć takiego przyjaciela jak TVP. Taki przyjaciel, który widzi we mnie tylko dobro. Taki przyjaciel, z którym ja nie mogę nic zjebać. Taki przyjaciel, że gdybym, nie wiem, gdybym ja podpalił sierociniec, to on by miał takie: nie przejmuj się, to tylko rewitalizacja budynku. A miał takie: ale 100 dzieci umarło. Żaden rodzic nie płakał, więc jakby... Ja kocham... Piotrek, nie możesz tak żartować, jestem urażony. No i chuj. Ja kocham TVP. Ja już nawet nie wiem, czy żartuję, jak wypowiadam to zdanie. Ja już jestem na takim etapie po prostu. Ja niedawno oglądałem TVP, ja nawet nie wiem, czego tyczyła się sprawa. Po prostu coś tam leciało i była belka. I na belce było pytanie. Kto ma rację? Prawica czy lewacy? Odpowiedź jest w pytaniu. Odpowiedź to czy. Czarnogórski Związek Jojo. Oni nigdy się nie mylą. Góra, dół, zawsze czy. Ja to... Spoko. Jakby co, spokojnie. Ja też widzę niektóre głowy, które mają teraz ten dźwięk w głowie. Ja słyszę ten dźwięk w niektórych głowach. Ja wiem, że jest dużo osób, które teraz siedzi i ma takie... A kurwa, o TVN-ie to nic nie powiesz, tak? Spokojnie. Ja słyszę ten dźwięk w waszych głowach. Ja słyszę ten dźwięk, jak tylko się dotyka jakby tematu polityki. Jak tylko się chociaż delikatnie dotknie tematu polityki, to zawsze ktoś jest na sali, który po prostu nagle ma ten... Pogadaj więcej o domówkach. Ja widzę, jak ciężko jest poruszyć ten temat. Ja widzę, jak ciężko jest poruszyć temat polityki w naszym kraju.
Ja nie mówię jakby tylko ze sceny, ja mówię weź z kimś po prostu o tym pogadaj. Weź z kimś o tym pogadaj i jakby z kimkolwiek nie rozmawiasz, jest ten dźwięk w tyle głowy, ja też go słyszę. Ja też mam ten dźwięk w tyle głowy, z kimkolwiek nie rozmawiam. On by był po mojej stronie. Bo jak ktoś nie jest, to już nie chcesz dalej z nim rozmawiać. Doszliśmy do momentu, że jakby przestaliśmy nawet sobie zadawać to pytanie, bo jakby boimy się odpowiedzi. Doszliśmy do momentu, że przestaliśmy ze sobą rozmawiać nie tylko jako społeczeństwo, ale też jako jednostki. Przestaliśmy ze sobą rozmawiać na ten temat, bo boimy się odpowiedzi. Nasz język nam w tym też nie pomaga. Nasz język jest zbyt dynamiczny, za szybko się zmienia. Kiedyś piraci gwałcili, rabowali, mordowali. W którym momencie zaczęli nielegalnie sprzedawać płyty CD? W którym momencie spojrzeliśmy się na typa zastragany i powiedzieliśmy, no spójrz na niego, nie ma oka, nie ma nogi, pirat, w chuj, chodź, idziemy. Nasz język jest za mało precyzyjny. Za mało precyzyjny. Ja niedawno dostałem SMS-a od kogoś, stylu, to co, widzimy się o 14, na co ja odpisałem, pasuje. I typ nie przyszedł, nie? Ja w ogóle mam wrażenie, że nasz język powstał po to, żeby wkurwiać. Nasz język powstał po to... Wiecie, jak na przykład nazywa się choroba ludzi, którzy nie umieją wymówić litery R? Ranie, dokładnie tak. Choroba ludzi, którzy nie umieją wymówić litery R w naszym języku to ranie. To znaczy, że ktoś kiedyś podszedł do polskich lekarzy i miał takie, słuchajcie, jest nowa akcja, ludzie nie umieją wymówić litery R, trzeba to jakoś nazwać. Czy ktoś ma jakiś dobry pomysł? I jeden z lekarzy miał takie... Wiecie, jak tych ludzi to wkurwia? To jest po prostu... Nasz język powstał po to, żeby wkurwiać. Najbiedniejszy kraj na świecie nazwaliśmy Czad. Ja w ogóle mam wrażenie, że ktokolwiek wymyślił nasz język, po prostu w którymś momencie się poddał. Że ktokolwiek wymyślił nasz język, po prostu w którymś momencie się... Są słowa w naszym języku, które są niedokończone. Ja nie mówię o całym języku, ja mówię o słowach, które są niedokończone. Na przykład słowo spa. Jest ewidentnie niedokończone. To ewidentnie brakuje drugiej sylaby. To nie jest tak, że tylko ja tak mam, nie? W sensie jakby... Ja za każdym razem, jak ktoś mówi, co robisz, poszedłem do spa. To słowo się skończyło? Kurwa, ledwo dźwięk. Spa. Ja mam wrażenie, że ktokolwiek wymyślił nasz język, to było jedno z ostatnich słów, jakie wymyślił. Że typ, który wymyślił język polski, leżał na łożu śmierci i podeszli do niego wszyscy Polacy i mieli takie... Potrzebujemy jeszcze kilku ostatnich słów. Powiedzieli, potrzebujemy słowa na piosenkę narodową. I on miał takie... Ale dojebane słowo, ale też dobre słowo, stary. Obyś nigdy nie umierał. Boże, jakie to jest dobre słowo. Potrzebujemy jeszcze jednego słowa. Potrzebujemy słowa na roślinność w lesie. I on miał takie... Mech. Taki Jezus, kurwa, ale dobre słowo. Obyś nigdy nie umierał. Powiedzieli mu po raz drugi wtedy. Może powiedzieli sobie, potrzebujemy jeszcze ostatniego słowa. Potrzebujemy ostatniego słowa, jak będziemy mieli to słowo, to już będziemy mieli cały język będzie skończony. Potrzebujemy jeszcze słowa na miejsce masaży i relaksu. I on miał takie... Szpa! 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 I tam wnuczek obok miał takie... Spadek dziadku? Spadek dziadku dla mnie? I on miał takie... Szpa! 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 Szpa z tych chuju nic ci nie zostawię, wypierdalaj. Nomen omen. Ile to jest słów? To jest jedno słowo, nomen omen to są dwa słowa, nomen omen to są 4 słowa, nomen omen, o chuj chodzi.
boazeria mnie wkurwia. Słowo Dania mnie wkurwia. To tak osobno od wszystkiego. Słowo Dania... Poczekajcie, zaraz wam powiem. Jest duża szansa, że teraz nie będzie puenty. Okej? Żeby nie było jakby... Piotrek, tu nie ma puenty. Ja wiem, że nie ma. Nie ma żadnego powodu, żeby miała być dzisiaj puenta na to. Okej? Więc jakby... Po prostu jakby niektórzy mówią, o, stand-up powinien być śmieszny, ale też ciekawy. Więc... Mam nadzieję, że to będzie ciekawe, o to mi chodzi. Ale słuchajcie to, słowo Dania, słowo Dania jest jedynym słowem w naszym języku, które zmienia swoją wymowę w zależności od znaczenia. Co, Piotrek, mów dalej. Dobra. Słowo Dania zmienia swoje znaczenie w zależności od wymowy, albo wymowy, rozumiecie, co do was powiedziałem? Wytłumaczę wam to, dobra? Jak masz na imię, koleżanko? Kaśka, miło cię poznać. Kaśka, słowo ma dwa znaczenia, słowo Dania ma dwa znaczenia. Jakie ma? Miasto. No, tak jest. Tak jest, blisko było. Blisko było. Nie, słuchajcie. Było git. Ja widziałem po stopniu, już takie, kurwa, to się nagrywa, ale ja pierdolę. Ale się poprawiłaś, wytniemy miasto. Powiemy, że było tylko państwo. Dobra, jest państwo i posiłki, nie? Tak? Dania, nie? Okej, kurwa, Kasia, ogarnij się. Posiłki i graj. I teraz spójrz na to. Ja mówię, jakby tak samo się pisze te dwa słowa. Nie, Piotrek, jedno jest z małej litery, jedno jest z dużej. Jak jest na początku zdania, to oba są z dużej. Więc tak samo się pisze, nie? I ja powiem jedno i wy wszyscy, zagrajcie ze mną w tą grę. Okay? Ja mówię jedno, a wy mi mówicie, czy to jest kraj, czy posiłki. Dobra? Okej? Gramy, okej? To na raz, okej? Ja mówię. Dania to? Kraj. Dania to? Dania to? No. Czuję, że coraz mniej osób w to gra, więc przestanę, ale jakby... Widzieliście, co się stało, jakby zmieniły? Nikt nie wygrał w tej grze, tak? W grze zwanej nauka nikt nie wygrywa. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że teraz jest tutaj 300 tęgich głów na sali, które ma takie Piotrek, co ty pierdolisz? Jest więcej takich słów. Nie ma. Mam w chuj dużo wolnego czasu, jakby. Nie ma ani... Ktoś coś ma? Jesz, jedzenie, jesz i zwierzę jesz. To się też wymawia. Co? Wow, ile jest błędów w tym! Poczekaj, po pierwsze, nie chcę, na tym etapie nie... Okej, rozbijmy to. Po pierwsze, jesz i jesz, nie pisze się tak samo. To jest jakby... Gdzieś uważam, że kluczowa różnica w tym. Po drugie, chyba nie wymawia się tak samo. Chuj, zagrajmy w tą grę. Chuj, gramy w tą grę. W sensie... Ja mówię jedno, wy mówicie, czy chodzi mi o czasownik, czy chodzi mi o zwierzę. Jesz. No, mi chodziło o jedzenie, więc jakby... Chyba wygrałem. Ale bardzo szanuję, że siedziałaś tam i miałaś takie... Co? Ona przed chwilą powiedziała jesz. Ona przed chwilą powiedziała jesz i ty mi dodajesz zamek?
Na czym myślisz? Na czym? Co wy myślicie? Na kurwa mać! Jak głupi wy myślicie, że ja nie chodzę, ja nie stoję tutaj na tej scenie i wam nie mówię, pojebana akcja. Wymyśliłem słowo, które ma dwa znaczenia, nie o to mi chodzi, ja rozumiem, że zamek ma dwa znaczenia, jest chuj takich słów, piłka, pomarańcza, myszka. Jest chuj, ja nie stoję tutaj, i nie mówię, to jest skumajcie to, nie? Jak długo ty tam siedziałeś, że ona mówi jesz i ty tam siedzisz i masz takie... Zamek, nie? Bo jesz nie pisze się tak samo, ale zamek? Powiem zamek, no. Chyba go mam, no. Chyba go mam. Rozumiesz różnicę, nie? Rozumiesz różnicę. Tak, okej, rozumiesz, spoko. Wiesz o co chodzi, bo nie musimy grać w tą grę, nie? Jakby... No wiesz, że jakby zagramy w grę zamek, to kurwa... Wiesz co? Jak masz na imię? Jak masz na imię? Angelo. A nie masz na imię Angelo, to nie jest... Nie, to nie jest twoje imię, to jakby... Na tym etapie ja rozumiem... Jeszcze mi dowód pokażesz, na serio? Ja nie wierzę, ile razy... Wow! Masz na imię Angelo Beniamin... Nieważne. Powiem ci, stary, to jest absolutnie niesamowite, że ty jesteś tak przyzwyczajony do tego, że nikt nie wierzy, że na wyjściu już masz jakby... Nie, stary, wiem ile razy to się zdarzyło. Angelo... Jak twój brat ma na imię? Ryszard? Angelo, dojebane imię, a skąd to jest? Mam tatę Ryszarda, szczerze. Masz tatę Ryszarda? No to brzmi jak Ryszard by się najebał. Ten syn będzie moim aniołem. Ten syn mnie wydostanie. Zobaczysz, Bożena. On zrobi karierę. Trzeba mu po prostu dobrze dać na imię. Angelo. Skąd to jest imię? No, ogólnie, jak nie chcę, żeby ktoś drążył temat, to mówię, że mam rodzinę z Włoch. Ale prawda jest taka, że mam dwie siostry we Włoszech, ale one tam wyjechały 10 lat po moim urodzeniu. Jasne. Bardzo, no okej, bo ja też, żeby nie było, bo też ludzie ciebie nie słyszą, więc będę powtarzał, co mówisz, nie? W sensie, że jak gdyby... No, nieważne? Okej, dobra. Okej, masz rację. W sensie... Bardzo mi się podoba ten dialog z tobą, że ty masz takie... Nie. My we dwójkę teraz gadamy, kurwa. To jest prywatna rozmowa, nie powtarzaj tego, co ja mówię. Stary, gdybym chciał rozmawiać ze wszystkimi, miałbym mikrofon. Rozmawiamy teraz z tobą we dwójkę. Kurwa, chcesz porozmawiać z diabłem czy z Angelo? Angelę miałeś babcię. Miałeś babcię Angelę i miałeś być córką, czy o co chodzi? Że jakby coś w tym stylu. Właśnie, miałeś babcię Angelę i mi powiedziałeś, że miałeś dwie siostry. To czemu siostry nie nazwali Angela, tylko ciebie nazwali Angelo? Okej, rozumiem. No było dużo błędów po drodze, jakby... Nie przejmuj się, Angelo, to... Jestem przekonany, że kiedyś zostaniesz magikiem. Jakby... Bo powiedziałeś zamek, nie? I był motyw taki, że ja trochę jak mówiłem, a ty kurde, ale powiem ci szczerze, Angelo? Między nami... Ja na początku tego segmentu mówię, że ktoś, wiesz, może jakby, wiesz, że może nie będzie puenty, bo nie zawsze ktoś krzyknie zamek, ale... No, jak ktoś krzyknie zamek, to jest jeden z silniejszych fragmentów tego programu, nie? Czasem ktoś krzyknie jesz, ale... Przyrzekam ci, nigdy nikt nie powiedział Angelo. To ci jakby... To ci mogę dać absolutnie 100%. To jest fajne, ale
Ja trochę, to będzie brzmiało jakbym o tobie mówił, ale nie do końca mówię o tobie. W sensie, bo to jest ładne, masz historię, jest jakby tutaj jakiś włoski akcent, twoja babcia i tak dalej. Ale mnie wkurwia to, że my właśnie zawsze jakby kaleczymy nasz język. My zawsze kaleczymy nasz język i musimy zapożyczać z innych języków, nie? Zawsze musimy, i zawsze, na ogół, znaczy to jest zawsze z angielskiego, to jest to, co mnie najbardziej wkurwia. My zawsze zapożyczamy, nieważne, to jest zawsze, ktoś na chwilę pojechał do Ameryki, po czym wraca i się pytasz, ty, jak było? On ci mówi, oh, it was great. Ja mam takie, ty kurwa znasz słowo wspaniale. Ty tydzień tam byłeś, ty kurwa debilu. Ty znasz słowo wspaniale, nieważne jak długo by było, jest zawsze ta sama historia. Ktoś jedzie do Ameryki, it was great, i mówi tak, stary, poszedłem do kawiarni i poprosiłem o kaffee. I ja mam takie, ty kurwa znasz słowo kawa. Przed chwilą użyłeś słowo kawiarnia, ty znasz słowo kawa. I zawsze to samo. On mówi, poszedłem do kawiarni i poprosiłem o mleko sojowe, ale pani nie miała mleka sojowego, więc ja poprosiłem o zwykłe mleko, ale pani nie miała zwykłego mleka, więc ja poprosiłem w takim razie jakby poproszę to mleko sojowe, ale w cenie zwykłego mleka. Ona powiedziała, ale ja nie rozumiem, co pan do mnie mówi, bo pan by zamówił zwykłe mleko, ale pan chce mleko sojowe, czy pan chce zwykłe mleko? I ja nagle miałem takie, what the fuck, nie. Ja mam takie kurwa do piachu z tobą. To the sand with you, jakby... Bo nie ma tak z innymi językami. Nie ma czegoś takiego, że na przykład ktoś długo mieszkał w Azji i się pytasz, ty jak było? On ci stary mówi, stary, było wspaniale. I ty masz takie, o zajebiście, chłop nie zapomniał języka, mówi, stary, ty, była taka akcja. Poszedłem do kawiarni, poprosiłem o kawę i ty masz takie, o kurde, nie pomyślałem sobie o tym, że w Azji piją kawę, ale nie dlatego, że to nie jest oczywiste, tylko po prostu nigdy o tym wcześniej nie myślałem. On mówi, ty, ale stary, była taka akcja, że poprosiłem o mleko sojowe, ale pani nie miała mleka sojowego, więc ja poprosiłem o zwykłe mleko, ale pani powiedziała, że już mi nabiła mleko sojowe, ja powiedziałem, ale ja chcę zwykłe mleko, skoro będę płacić za zwykłe mleko, to chcę zwykłe mleko. Ona powiedziała, że przez to, że już mi nabiła mleko sojowe, to będę musiał jednak zapłacić za mleko sojowe, a dostanę zwykłe. I ja nagle miałem takie, nandare konnichiwa. Rozumiem? Chodzi mi o to, że Joanna Krupa leci w chuja. O to mi chodzi. Jakby... Top model, najwyższa modelka, ogarnij się. Angelo, jarasz? Lubisz jarek jointa? Dobrze. Spoko, znam twój adres, pokazałeś mi. Dobra, powiedz mi tak. Ile osób tutaj jest za legalizacją marihuany? Zaklaśnijcie. Dobra, ile osób jest przeciwko? Zaklaśnijcie. Super. Na serio, czy dla beki? Na serio, czy dla beki? Na serio, spoko. Luz, nie przejmuj się. Ja się z tobą zgadzam. Ja jestem przeciwko legalizacji marihuany. Nie wiem, co sobie myślicie, ale Piotrek, przecież ty w chuj jarasz. Tak. Ale i tak jestem przeciwko. Byłem za legalem, dopóki nie zacząłem współpracować z ludźmi, którzy próbują zalegalizować marihuanę. Ci ludzie są cały czas najarani. Z nimi nie da się nic ustalić. My organizowaliśmy występy charytatywne dla ludzi w potrzebie. Marihuany. I... w dzień występu organizator z ich ramienia zadzwonił do mnie i się spytał: Piotrek, czy w 7:30 to rzeczywiście 7:30? Ja mam takie, na chuj do mnie dzwonisz, skoro stoisz naprzeciwko? Oni byli odpowiedzialni za sprzedaż biletów. Ja się spytałem, dobra, ile biletów sprzedaliśmy? Na co przecież jak wam dorosły mężczyzna mi odpowiedział, ile biletów sprzedaliśmy? Prawie ponad 100. Mamy takie, czyli ile? Niecałe 50. My byliśmy odpowiedzialni za organizację występów, nie? Było kilka jednocześnie, mówię, stary, jest problem z nagłośnieniem, mamy problem z salami, czy możesz się na chwilę skupić i mi pomóc to rozwiązać? Na co on mi powiedział? Piotrek! Z salami nie da się rozwiązać! Ja miałem takie, kurwa mać, czy możesz się na chwilę skupić i mi pomóc rozwiązać ten problem? Jest problem, który wymaga twojego rozwiązania, czy możesz się na chwilę skupić? On powiedział, nie, Piotrek! Ten problem jest jak but!
ja miałem takie, ty kurwa jesteś jak but. Ty jesteś jak but, ty ćpunie. Piotr powiedział, nie Piotrek, ten problem jest jak but. Jest nie do rozwiązania. I miałem takie, po pierwsze, but jest do rozwiązania. Jeżeli ten problem jest nie do rozwiązania, to ten problem jest jak kalosz. Kalosz jest nie do rozwiązania. Ale to też jest z dupy przykład, bo kalosz nie ma sznurowany, na chuj byś mówił, że kalosz jest nie do rozwiązania, tak sobie powiedział, że koczulka jest nie do odpięcia, ale koczulka nie ma godziły, tak. Na chuj ja mówię o ciuchach, jest problem z salami, na co on mówi z salami, nie ma problemu. Ludzie, którzy próbują zalegalizować marihuanę, są dowodem numer 1 na to, że ona powinna być nielegalna. Oni od lat, od dekad, od chuj czasu próbują zalegalizować roślinę, która daje ci szczęście, relaksuje zestresowanych, leczy chorych. I dalej im się kurwa nie udało. I mi się wydaje, że to dlatego, że oni tyle jarają. To oni są dowodem numer 1 na to, że marihuana powinna być nielegalna. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja byłem świadkiem, jak jeden z organizatorów, byłem świadkiem tak potężnej gastrofazy. Ja widziałem typa w rogu, który jadł batonika bokiem. Bo wydawało mu się, że tak będzie szybciej. Na jego obronę było smaku kukurydzianym, ale to nie powinno nic zmieniać. Ludzie, którzy próbują zalegalizować marihuanę, są dowodem numer 1 na to, że ona powinna być nielegalna. Nikt nigdy nie walczył z prawem w taki sam sposób jak oni. Jak była prohibicja w Ameryce, to nie było polityka, który wychodził na mównicę i mówił, ale się najebałem. Ale się najebałem. Ja wam powiem, co zrobimy. Zrobimy marsz i się wszyscy nakurwimy. Jeżeli to nie przekona reszty, to ja już nie wiem co. Marsz wyzwolenia... Marsz wyzwolenia konopi jest tak z dupy pomysłem. Kogo to ma przekonać do czego? Połowa osób się gubi, bo jest otwarty kebab. To jest jakby... Ja nie mogę się doczekać, jak będzie ruch wyzwolenia mefedronu i będzie dokładnie to samo. Znaczy jakby, co robimy? Marsz, dokąd? Nie wiem, mam w chuj siłę! Ludzie, którzy próbują zalegalizować marihuanę, są dowodem numer 1 na to, że ona powinna być nielegalna. Skupcie się na tym, co teraz powiem, bo nie chcę tutaj być źle zrozumianym, a wiem, że jest późno i wiem, że jest gorąco, więc po prostu bądźcie chwilę dłużej ze mną, okej? W niektórych krajach zalegalizowano aborcję. Nie mówię słusznie, nie mówię niesłusznie. Ale Piotrek, ja mam opinię, w chuju to mam. Mówię tylko o tym, że w niektórych krajach zalegalizowano, to znaczy, że w niektórych krajach udało się przeprowadzić tą dyskusję. To jest jedna z najcięższych dyskusji, jakie możesz przeprowadzić. To jest dyskusja a propos tego, kiedy zaczyna się życie ludzkie. Jak społeczeństwo może wpływać na jednostkę, jak ma się w tym odnaleźć kobieta, jak ma się w tym odnaleźć mężczyzna. To jest jedna z najcięższych dyskusji, jakie możesz przeprowadzić. I w niektórych krajach zalegalizowano aborcję. Nie mówię słusznie, nie mówię niesłusznie. Po prostu mówię, że w niektórych krajach udało się przeprowadzić tą arcykurwa ciężką rozmowę. I później przyszedł inny koleś, który powiedział, ty... A może byśmy jeszcze zioło zalegalizowali? I tej osobie powiedziano, jasne, daj mi jeden dobry powód, na co on po prostu odpowiedział... Nie pamiętam pytania. Marihuana ewidentnie powinna być legalna. Ewidentnie powinna być legalna. Nie jesteśmy na etapie, że to jest dyskusja. Nie jesteśmy na etapie, że jest jakikolwiek kontrargument. W tym momencie nie ma ani jednego. Wszystkie kraje, które zalegalizowały, pokazały, że nie ma już żadnych kontrargumentów. Ostatnio usłyszałem jeden od widowni. Ktoś na widowni mi powiedział, nie Piotrek, marihuana powinna być nielegalna, bo marihuana jest tylko fajna, kiedy jest nielegalna.
Jaki to kurwa dziwny argument, to mogę znaczy. Ale później się dowiedziałem, że on z tych samych powodów jest za pedofilią i miałem takie zupełnie innej. Marihuana ewidentnie powinna być legalna. Ewidentnie, to jest... Wiadro! Nie powinno być. Powinniśmy zalegalizować marihuanę, ale dalej nie pozwolić ludziom palić z wiadra. Moim zdaniem naloty policji powinny wyglądać tak, że po prostu dwóch policjantów się wbija komuś na chatę i ma takie: dobra, widzisz, masz tutaj krzaczki, bledki, bongo, masz szczęście, że nie znaleźliśmy. I drugi policjant krzyczy: ma też wiadro! Na ziemię, skurwysynie! Ty ćpunie pierdolone, na chuj ci to wiadro! To do mopa! Mopować to ci będą dupę w więzieniu, ty ćpunie! Na chuj ci to, podłogi były brudne! Brudny to będzie chuj siwego w twojej dupie, słyszysz? Marihuana! Ewidentnie powinno być legalne. Nie oplułem was tutaj, trochę was oplułem. Delikatnie, masz takie... nie przejmuj się, nie ma COVID-a. No i tu mamy najkontrowersyjniejsze. Najkontrowersyjniejsze. Jest prawdziwe słowo? Kontrowersyjniejsze? Jest takie słowo, tak? Czy ja to wymyśliłem? Kontrowersyjniejsze. Jest takie słowo? Najkontrowersyjniejszy? Nie ma? No to chuj, mamy kontrowersję. Jak masz na imię? Przepraszam, pan tutaj? Dawid, miło cię poznać, Dawid. Sorry, to ci trochę dobre pytanie, ale chodzisz na stand-upy? Pierwszy raz. Pierwszy raz jesteś. O, super, bardzo się cieszę. Poprzeczka jest wysoko zawieszona. Obejrzyj mi tego szybkie pytanie. Ktoś był na stand-upie, nie wiem, z 5 razy przynajmniej? Może zaklaskać? Tutaj, na przykład pan w czerwonym byłeś z 5 razy, coś na stylu plus minus więcej. A czy były bisy na tych stand-upach, na których byłeś? Były? Nie było? Dobra, ja zrobię. Nie teraz! Nie teraz, co wy kurwa? No to rób, bo gorąco, nie? Nie teraz. Zresztą ja wiem, że właśnie ludzie nie do końca jakby nie wiadomo, czy na stand-upie robi się bisy, czy nie. Ja robię. Więc fajnie by było, gdybyście zostali, ale jakby... Ja i tak je zrobię. Szczerze, tam naprawdę nawet nie ma co robić, nie? To jest jakby... Ja je tam dosłownie na sekundę i wrócę, bo jakby boję się, że wyjdziecie, więc jakby... Tak po prostu. Nie wiem, że ten, ale... Wczoraj dostałem owację na stojąco, tak wam po prostu jakby... Nie to, że sugeruję, ale tak wam po prostu mówię, żebyście jakby... Znaczy mówię o owacji na stojąco, typ klaskał, później wstał i poszedł, ale jakby... Był moment, że się... ścięło. Spoko. Gorąco ci, Dawid? Gorąco ci? Tak? W skali 1 na 10 jak gorąco? W skali 1 na 10? 6. No to jeszcze git, no. Co za wysublimowana odpowiedź, bardzo mi się podoba, że... Ja mogę w skali 1 na 10 jest albo 1 albo 10. Też okazało się, że jest 6. Jarasz? Marihuana? Czasami? Zdarza się? Ja... Ale że marihuana powinna być na maksa legalna. Powinna być na maksa legalna. I żeby było jasne, nie chodzi mi o to, żeby kupować. Ja bym po prostu chciał zacząć sprzedawać. I... Ja wiem, że teraz myślicie sobie, Piotrek, ty mógłbyś teraz sprzedawać marihuanę, ale nie z obecnym prawem. Ja z obecnym prawem bym nie dał sobie rady sprzedawać marihuanę. Z obecnym prawem to ja nie jestem gangusem, ja jestem przekonany, żebym skończył w Boże Narodzenie sam odpalając jointa od jointa, bo nikt nie chciał kupić i bym zamarzł. Nazwaliby mnie chłopcem z jointami i byłbym baśnią na lata. Ja kiedyś chciałem sprzedawać legalnie marihuanę, nie? Legalnie, pojechałem do Holandii,
legalnie sprzedawać marihuanę, wydrukowałem swoje CV. Było dokładnie tak, jak myślicie. Ja w zainteresowaniach miałem płatki śniadaniowe. Dosłownie, po prostu mi się wylały i miałem takie, doceniam kreatywność. Ja zapomniałem wziąć ze sobą zdjęcia, więc w tym małym kwadraciku się po prostu namalowałem i na rozmowę przyszedłem obrysowany kredkami z myślą, że powiem, przecież ja tak wyglądam. Wszedłem do sklepu z marihuaną, typ się na mnie spojrzał i powiedział, nie potrzebujesz CV, żeby kupić jointów. Więc powiedziałem, wiem, szukam pracy. Na co on powiedział, gdzie? Powiedziałem, no tutaj. Na co on powiedział, to potrzebuję twoje CV. Więc ja zaryzykowałem pytaniem, a po co? I on powiedział, żeby kupić jointy, nie? Pod koniec rozmowy go zwolniłem. Miałem takie... Typie, już nie możesz z nami tu pracować niestety. I on zaczął przyglądać moje CV, zobaczył, że mam wpisane ukryte umiejętności. Znaczy mówię ukryte, dla niego były ukryte, były po prostu na drugiej stronie kartki. I ja tam sobie wpisałem, że ja lubię rozwiązywać zagadki. Bo ja trochę mam taki detektywistyczny umysł, ja mam trochę taki jakby umysł inspektora, ja czasem czuję, że jestem takim inspektorem życia, detektywem rzeczywistości. Nie? To są takie zagadki w stylu, często to są takie zagadki, jaki przykład, to są takie zagadki w stylu, czy jak zjem mrówkojada, to czy będę mrówkojadem jadem? Para. Inspektor szumie. Też często tańczę, jak rozwiązuję jakąś zagadkę. Są dosyć proste zagadki, nie? To są takie zagadki w stylu dlaczego kiosk ruchu jest zawsze w tym samym miejscu? Dobra, chodzi mi o to, że lubię jarać, okej? O to mi chodzi. Ostatnio miałem kminę, nie wiem czy wejdziecie, weźcie postarajcie jeszcze się zostać ze mną na chwilę. Ostatnio miałem kminę, nie wiem czy ją zrozumiecie, ale miałem opcję, że z dziewczyną na kanapie oglądaliśmy telewizor, nie? I on miał takie, weź to włącz, ja miałem takie, co ty pierdolisz? Nie, oglądaliśmy telewizję, nie? I ja sobie myślałem, telewizja, spoko sprawa, wszyscy lubią telewizję, nieważne, ale sobie myślałem, telewizja, wyobraźcie sobie, jak zajebista by była, żeby zrobić telewizję, tylko że na żywo. I wiem, co powiesz, ale Piotrek, jak zrobić wybuchy, jak zrobić pościgi? Dobra, nie zrobić tego, ale to sam fakt, że ty będziesz mógł obserwować to, co ty chcesz, a nie to, co ci kadr pokazuje, że to będzie dużo ciekawsze i fajniejsze przeżycie, że ty tak naprawdę będziesz w pokoju, w którym dzieje się cała akcja, że to będzie dużo bardziej interesujące. Na co moja dziewczyna mi powiedziała, czy ty właśnie, kurwa, wymyśliłeś teatr? No, możemy to tak nazwać. Ty w sklepie zaczął mnie słuchać i powiedział, Piotrek, ty jesteś wizjonerem. Tak mnie nazwał. Powiedział, Piotrek, ty jesteś wizjonerem. Ja czasami sobie myślę, że jestem wizjonerem. Ostatnio na przykład wymyśliłem dół, do którego ciężko wpaść. Jak? Tu się zaczynają schody. Ale ja nie jestem wizjonerem. Ja nie jestem wizjonerem. Wizjoner to lider, to przywódca. Ja nie jestem przywódcą, ja nie jestem liderem. Ja cały czas przegrywam, moje życie to jest pasmo porażek. Ostatnio przegrałem wyścig kajakowy. Fatalnie! Siedziałem z tyłu, nie dał się wyprzedzić, nie mogłem nic zrobić. Ja bym chciał być liderem, oj, chciałbym być liderem. Ale ja nie jestem liderem, ja cały czas błędy popełniam. Ostatnio kupiłem rower w Anglii. Duży błąd! Kierownica jest po swojej stronie, nie mogę z tym zrobić, że zawsze się zrobię. Ja bym chciałby być liderem, oj, chciałbym być liderem. Liderzy mają wszystko. Pieniądze, sławę, sukces. Ja bym chciał mieć chociaż jedno z tych trzech. Pieniądze. No, że pieniądze. Widzicie, jak drogie wszystko jest? Jak drogo wszystko teraz jest. Ja tak zapytałem brata, ile kosztuje parking? Fatalnie! Ja wiem dlaczego, mój parking teraz, o! Musisz mieć 4 koła, tak mi powiedział. O nie! Ja nie mam tylu pieniędzy, o nie mam tylu pieniędzy. Ostatnio byłem na boisku, porwałem spodnie. Fatalnie! Nikt nie chce okupu zapłacić. O
wpadać do czynszu teraz. Na szczęście uciekł. O, tak, uciekł z więzienia. Skorzystał z okazji. Teraz mówimy na niego. Zbieg okoliczności. O, tak. Uciekał z więzienia. Uciekał długo i daleko. Uciekał aż do studni. Próbował wylecieć z kraju. O, tak, próbował wylecieć z kraju, ale nie dał rady. Miał problemy z kartą. Tego się nie spodziewał. Bo dojechał na lotnisko. Miał problemy z kartą. I okazało się, że terminal jest nieczynny. O, tak! Nie wiem, jak to zrobić. Teraz okrada banki. Jest ich trupa. 1, 2, 3, 4. Nie wiadomo. Policja mówi... że są nieobliczalni. O, tak! Nie ma poszlak, o, nie ma nic, ale ostatnio na ich drodze stanął sceptyczny kasjer. Tego się nie spodziewali. Weszli do banku i powiedzieli, to jest napad na bank. A sceptyczny kasjer odpowiedział, ta, na bank, no. Proszę Państwa, to tyle ode mnie, dziękuję bardzo, jesteście zajebiście, jestem za Piotr Szłowski. Przestańcie. Dobra, spoko, elegancko. Okej, mamy to. Ktoś ma jakąś gitarę? Dobra, słuchajcie, chcę powiedzieć dwie rzeczy tutaj teraz, dobra? Pierwsze, jest ciężko oddzielić poprzedni fragment od jakiegokolwiek innego i... Pojechali do Peru! Z tego nie robimy. Słuchajcie, dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Jeżeli chodzicie na stand-up, tą rzecz będziesz bardzo często słyszał, ale... Ja wam naprawdę szczerze z całego serduszka dziękuję, że tu jesteście. W sensie, dla mnie to jest niesamowite. Ja czasem czuję, że scena jest jednym z niewielu miejsc, gdzie jestem naprawdę szczęśliwy. I fakt, że tu jesteście i przyszliście i chcecie bisy, jest absolutnie niesamowite, nie? Fakt, że ja... kończę ten materiał suchorami, a wy macie bis. Ja często rozmawiam z innymi komikami i mam takie, wy często bisujecie, a on prawie nigdy. Ja mam takie, ja zawsze. Nie, wyski, słuchajcie. Dla mnie absolutnie niesamowite. To jest 300 osób, może ludzi. I musicie coś o mnie zrozumieć, czego ja nigdy wcześniej jakby nie mówiłem. W żadnym programie zwłaszcza, ale dla mnie droga, żeby wejść na scenę jest dużo dłuższa niż wam się wydaje. W sensie, ja mam bardzo ścisły umysł. W sensie, mnie bardzo umysł ściska. I ja się urodziłem, jakby, u mnie to było zdiagnozowane, w sensie, ta choroba nigdy nie miała swojej nazwy, to jest po prostu, były inne schematy myślowe, tak to było nazwane. Ja w wieku 8 lat potrafiłem mnożyć liczby 3-cyfrowe, nie? Ja w wieku 8 lat potrafiłem mnożyć liczby 3-cyfrowe w 30 sekund i jakby kochałem, i uzyskiwałem też poprawny wynik, to też jest dosyć ważne. To nie jest tak, że i co, i chuj, nie? Jakby... To nie jest tak, że możesz pójść na uniwersytet i profesor cię spyta, wie pan, co to jest socjalizacja wtórna? Wiem. No to 5, to jakby...
Ja w wieku 8 lat potrafiłem mnożyć liczby cyfrowe. Ja kochałem mnożyć. Jak wchodziłem do pomieszczenia, musiałem jakby wszystko liczyć i cały czas jakby operowałem na liczbach, nie? Ja mnożyłem codziennie, mnożyłem w piątek, mnożyłem w sobotę, ale niedzielę. I ja staram się jak najwięcej. Jakby co, to dokąd zmierza, spokojnie. Ostatnio byłem u lekarza i mi powiedział, niech pan podliczy od 1 do 10 od tyłu. Nie ma sprawy. Nedej, awd, izryt, ireczyty, cień, czy 6, medej, moś. Kurwa, jeszcze narkotyku ci nie podałem, ty debilu. Ja będę... Ja w wieku 8 lat, ja do dzisiaj jestem w stanie to zrobić. Ja wam to mówię dlatego, w sensie, Dawid, jakby pierwszy raz jesteś. Bardzo się cieszę, że jesteś, naprawdę doceniam to. A czy jest tutaj ktoś, kto jakby nawet nie wiedział do końca, na co idzie, może zaklaskać? Czy jest tu osoba, która dostała bilety i tak jakby... O. Czy ja cię przekonałem teraz, czy co? Tak, nie, słuchaj, przepraszam. Bardzo się cieszę. Bo ja wiem, że dużo osób może na przykład chodzić albo oglądać stand-upy w domu i przyjść dzisiaj na ten występ i mieć takie... Nie podobało mi się. W ogóle nie było nic o relacjach damsko-męskich i jak chodził, to nie robił tup i... Ja muszę wiedzieć, że coś się otwiera, musi być taki dźwięk. Bo ja wtedy nie wiem, że jest. Ja rozumiem, że dużo osób dzisiaj mogło przyjść i mieć takie, że to wam się nie podoba. I z jednej strony jakby, po pierwsze się mylicie, ale z drugiej strony też chcę powiedzieć, że jakby ja nie chcę, żebyście skreślali całego stand-upu, nie chcę, żebyście pomyśleli sobie, o, cały stand-up jest do dupy. Nie? W sensie, mnie wkurwia to, że jakby, wiesz, czasem czuję, że reprezentuję cały stand-up, a później mnie wkurwia, jak nie reprezentują mnie. I jest jakby... Ja chcę to po prostu zrobić. Chcę po prostu zrobić to, co powiedziałem. Nie wiem, pani tutaj z rogu, jak masz na imię? Karolina. Karolina, miło cię poznać, Karolina. Karolina, zróbmy tak, ja chcę pokazać, chcę pomnożyć dwie liczby 3-cyfrowe w 30 sekund, żeby po prostu pokazać, że to jakby to, co wy widzicie, jest tak naprawdę efektem wielu więcej myśli, niż wam się wydaje. Dobra? W sensie, że to... Zróbmy tak, żeby dać temu jakąś wartość, żeby zagrajmy o browara. O piwo? Nie, żeby nie była gra o świeczkę, mam w chuj świeczek. Dobra? O piwo, że mi się uda. Hit? Może być? Super, elegancko. Dobra, słuchajcie, żeby to zrobić, będą potrzebne 4 osoby. Potrzebuję kogoś, kto ma stoper i donośny głos. Kto ma stoper i donośny głos? Tak jest, bardzo mi się podoba twój donośny głos i po prostu drżąca ręka, która pochodzi w górę i masz takie, no dobra, no to chyba ja. Dasz radę, udźwigniesz to? Jesteś gotowy? Dobra, spoko. Jak masz na imię? Tomek, miło cię poznać, Tomek. Pokażesz mi stoper, żeby nie było... Jesteś, okej. Ja nie wiem czemu, ale jak się na ciebie patrzę, to mam wrażenie, że będziesz takim szalonym WF-istą, który wyjmie prawdziwy stoper za chwilę. Żebyś miał takie, kurwa, w końcu, nie? Biegniemy na 100 metrów, ciach, bajera. Kto ma kwistek? Dobra, Tomek, ty będziesz stoperem, ja ci powiem, kiedy odmierzać czas. Super, bardzo się cieszę, że jesteś. Dobra, poproszę drugą osobę, która będzie weryfikowała wynik, która ma kalkulator. Jest ktoś, kto ma kalkulator i będzie chciał weryfikować wynik? Angelo, oczywiście, że tak. Angelo, ja... Aniele, tak wiele dla ciebie bym zrobił. Robimy to? Okej. Nie będzie weryfikować. Słuchajcie, ja też wiem, że dużo osób sobie teraz myśli, Angelo jest podstawiony, nie ma nikogo, kto ma tak na imię. Więc zróbmy jeszcze, jak chcecie, to też możecie weryfikować wynik jednocześnie. Dobra, w sensie, żeby nie było tak, że nie wiem, jest podstawiony, że lecimy w chuja czy coś. Jakby każdy może sobie wyjąć kalkulator i sprawdzać jednocześnie, dobra? Okej. Teraz Karolina? Zrobimy tak, żeby było absolutnie sprawiedliwie, ja wymyślę liczby, dobra? Więc tak. Nie zrobimy tego. Tak, żeby było absolutnie sprawiedliwie, to nie wiem, to skąd wybieramy liczbę? Skąd chcesz liczbę? Stamtąd na przykład? Stąd? Gdzie? Z kosmosu? Elegancko. No to będziemy długo czekali na tą liczbę, nie będę ukrywał, że... Stamtąd bierzemy? Tamten róg może być? Ja wybiorę. Dobra. No, nie spodziewałem się takiej... Ale chcesz wybrać osobę, która poda liczbę? Nie, po prostu dajmy ludziom krzyczeć. I ty wybierzesz od krzyków. No, ale to wybierzesz z krzyków, ty wybierzesz. 0 absolutne. Co? 0 absolutne?
No już się nie dopomnoże się. Dajcie jakąś liczbę stamtąd. 369. 5, kurwa. 5, naprawdę? Na tym etapie mówisz 5? 5? 5 było tyle czasu, żeby się zastanowić. To jest takie... 3-cyfrowa. 5? 5? Nie, że 5 z niczym się nie mnoży, to... Chyba go mamy, no, 5. Czasem jak jestem najebana, to myślę, że 5 to 2, więc on chyba sobie ze mnie poradzi. Dobra, nie, 5 nie jest 3-cyfrowy, zdajesz sobie z tego sprawę, nie? Jaka to była inna? 369. 369? Pasuje? To jest nasza pierwsza liczba? Może być? Nie, okej. Jakaś inna? 720. 720 będzie łatwe. 720 to jest po prostu 72, więc to będzie mnożenie razy dziesiątki. Szczerze, na tym etapie Karolina wybiera po prostu 369 i jeżeli masz jak gdyby zakucie wiary, jest podstawiony, no to kurwa, nieważne. Wybieramy 369. Może być? 369. To jest jakby typ i typiara i taki... Koleś z wielkim chujem obok, nie wiem. I karzeł. Może być. 2, nie wiem, obojętnie. 369 będzie nasza pierwsza liczba, poprosimy o drugą liczbę, na przykład stąd, dajcie jakąś drugą liczbę. I najlepiej, żeby to było 100. Jak ktoś powie 100, dam mu pół browara. Tak jest, mamy to. Dobra, odpalaj czas. Nie. Jeszcze raz. Stamtąd? Może być? Dajcie. 420. 420 będzie za łatwe. Od razu mówię, bardzo mi się podoba, wiadomo. Godzina śmierci papieża. No dlatego leciał biały dym, nie? To jakby... 420 nie bierzemy, to jest 42, nie? Więc jakby utrudniamy. Żeby nie było, że Karolina lecę w górę, widzisz, że jakby dajemy sobie trudniejsze liczby. Dajcie jakąś inną? 271. 111. Które? 758. Bardzo mi się podoba, jak pani przyjęła, wzięła pani Karolinę, która ma takie, ona nie ogarnie tego. Ja mam więcej doświadczenia. 758, akurat zmienią okoliczności, to też ilość moich lat. Ja nie wiem, ja nawet nie widzę. Bardzo się cieszę, że... Jestem... Okej, super, elegancko. 750... Znacie w ogóle ludzi, którzy tak numer telefonu podają? Tych skurwysynów? Znacie tych ludzi, którzy masz tak... Jaki jest twój numer telefonu? 700? 50? 8, dobra. Karolina, na tym etapie, poczekaj, nie odpalaj jeszcze stopera, nie odpalaj. Ja wiem, że jeżeli ktoś się stali, to liczy w głowie, ma więcej czasu. Gdybym umiał liczyć w głowie, stać na scenie i was bawić jednocześnie, to by mnie tu kurwa nie było, okej? Spokojnie. Będę musiał się skupić. Karolina, zrobimy tak. Przypomnijmy kilka rzeczy. Po pierwsze liczby. To jest 758 razy 369. Na tym etapie znasz te liczby. Chcesz podwoić zakład? Do 4 browarów? Nie, 1. Okej, spoko. 1 browar, okej. Druga rzecz, jak musimy ustalić, to, że nie możecie przerywać. Dobra? Okej, wiem, że jest tendencja do tego, że ludzie krzyczą liczby i tam 600 ppp i ja się pomylę, nie uzyskamy tego efektu, który chcemy, więc nie róbmy tego. Możecie zaklaskać, że to rozumiecie? Możecie jakby dać nasze potem. Dobra. Trochę się martwię, że nie wszyscy zaklaskali, ale wam ufam, dobra? Więc jakby... Dobra, Tomek, robimy tak. W momencie, kiedy ja skończę mówić działanie, ty odpalisz stoper i po 30 sekundach donośnie krzykniesz stop. Dobra? Czyli, zrobiliśmy 369 razy 758 to... Okej, co zrobimy? 370 razy... Dobra, mam. Idealnie? 30 sekund? Idealnie. To jest dużo cięższe, bo łatwo jest zrobić poniżej 30 sekund, ale najciężej jest zrobić idealnie w 30 sekund, bo jeszcze musisz liczyć do 30 jednocześnie, co jest jakby jeden z cięższych momentów, bo i liczby szaleją w głowie i ty liczysz, no to jest absolutnie naprawdę najwyższy kunszt, więc... Dobra, okej, zróbmy to. Gdzie jest kalkulator? Tutaj jesteś, dobra. Angelo, tak? Dobrze pamiętam? Angelo, jaki masz wynik? Nie na tym to polega.
Dobra, powiem wam coś, czego w sumie nie chciałem mówić, ale powiem, bo jest chuj śmieszne. Ja przyrzekam wam, to jest 100%. Ja robiłem występ dla kadry, dla reprezentacji Polski i spełnienie marzeń, nie? Zrobiłem dokładnie to samo, przyrzekam wam, Arkadiusz Milik podał wynik. Wow. Co więcej, nie miał kalkulatora. Nie? Po prostu pierwszy raz w życiu strzelił. Było absolutnie niesamowite. Dobra, Angelo. Jak ja się cieszę, że tak masz to imię. 369 razy 748, 58, przepraszam, razy 758, albo na odwrót. Mi to różnicy nie robi, jakby. W sumie, nie wiem. Już ci mówię, czekaj, muszę sobie przemyśleć liczbę. Będzie ten, to będzie, już ci mówię, będzie 480 618. Jaki jest poprawny wynik? Jaki jest, mów? 279 700. 270, czyli nawet, kurwa, blisko nie jest tam. Powiem wam absolutnie szczerze, jeszcze nigdy mi się nie udało, jeżeli mamy się jakby... Moim zdaniem to jest, kurwa, nie do zrobienia, nie? Jakby... Ja na wszelki wypadek, czy inni sprawdzali na kalkulatorze, bo mi się wydaje, że on też może lecieć w chuje, jakby... Dobrze podał, tak? Magia! Szczerze wam powiem, ja zawsze wybieram tą samą liczbę i po prostu czekam, na które liczby będą się mnożyły tak, że uzyskam. Dobra, to o co w tym chodzi? Na chuj to robisz? Sam mówisz, że jest gorąco, że już chcemy wyjść, już długi to jest program. Po co to jest? O, przegrałeś browara. O, wiesz, ja wiem, Karolina, wygrałeś. Mogłaś wygrać 4, przegrałaś 3, wisisz mi 3 browary. To po pierwsze. Tak, to po to robisz? Po to, żeby taki po prostu mieć tani żart na koniec? To w tym chodzi? O takim jesteś szczególnym komikiem? O wow, ale jesteś naprawdę wyjątkowy. To o co w tym chodzi? Po pierwsze, to wy chcieliście bisę. Tak? Na czym to polega? Że co, że będziesz wychodził na scenę i robił z siebie debila? To o to w tym chodzi? Że na tym ma polegać twoja kariera? Nie bójmy się używać tego słowa. Że co, że będziesz wychodził na scenę i robił z siebie debila, robił z siebie głupka? Na tym to ma polegać? Poprzedni program o tym zrobiłeś, kolejny też będzie o tym? Wow. To na tym ma to wszystko polegać, że będziesz się afiszował to, jakim głupkiem jesteś, tak? To jakim debilem jesteś, to z tym ma być związane twoje nazwisko. Z tym idiotyzmem, z tą głupotą, tak? Cicho bądź, tato. To o co w tym chodzi? O co w tym chodzi? Po co to robisz? Żeby pokazać to, jakim się jest debilem? Moje ostatnie pytanie do was. To jest moje ostatnie pytanie, ale proszę was w tym momencie o chwilę szczerości, o moment szczerości. Dobra? Powiedzcie mi, ile osób tutaj, chociaż na moment, chociaż na chwilę, myślało, że mi się uda. Zaklaśnijcie. No i kto jest debilem? Ja czy wy? Wiesz, o mnie chodzi? Moim zdaniem absolutnie wy. Wiesz, jakby... Czy ty, który to oglądasz, ty debilu, ty? Nie no, on, ten debil, ten. Nie, stary. Ty jesteś debilem. Nie. On nim jest. Nie, stary. Ty jesteś debilem. Nie. On jest. Nie. Ty jesteś. Nie. On jest. Ty jesteś debilem.